Cześć i czołem, ja jestem Iwona, wy jesteście na kanale Vantrip. Słuchajcie, od jakiegoś czasu Vantrip mieszka w Niemczech i stąd nadaje. W dzisiejszym odcinku chciałabym wam pokazać, poopowiadać właściwie, co takiego mnie zdziwiło przyjeżdżając tutaj do Niemiec. Moja perspektywa jest taka, że mieszkam tu 8 miesięcy. Nie mówię jeszcze w języku niemieckim. Moje miasteczko to jest 25 000 ludzi, więc moje spostrzeżenia są właśnie z takiej perspektywy. Witam się z wami, słuchajcie, w pięknych okolicznościach przyrody, w moim ulubionym miejscu, w parku, gdzie cieszę się piękną pogodą i mam nadzieję, że ten odcinek będzie dla was ciekawy. Czyli co? Zaczynamy! Na początku chciałam wam powiedzieć, że otwartość i serdeczność w takim codziennym życiu jest fantastyczna. Bardzo dużo ludzi mówi sobie dzień dobry, uśmiecha się, prowadzi taki, wiecie, small talk, nie znając siebie. Bardzo mi się to podoba i na początku dodawało mi to takiej otuchy, wiecie, jak nikogo nie znałam, ale jak idziesz czy jedziesz na rowerze i widzisz uśmiech drugiego człowieka, który się z tobą po prostu serdecznie wita. Słuchajcie, ten punkt to jest normalnie dyscyplina narodowa. Ja mam takie wrażenie, że to jest dyscyplina narodowa, mianowicie działki, ogródeczki. W moim mieście jest mnóstwo po prostu takich działek. Widać, że Niemcy uwielbiają, po prostu uwielbiają i przede wszystkim mają taką możliwość. Miasto chyba dysponuje tyloma właśnie ogródkami, że naprawdę jest tego ogrom. Dookoła miasta ja mam wrażenie, że każdy blok, każda dzielnica ma swoje ogródeczki. I teraz zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz. Proszę mi powiedzieć, jak ktoś wie, skoro te działki, ogródeczki to taki jest narodowa dyscyplina, niech mi ktoś powie, czy istnieje coś takiego jak Dzień Działkowca, bo w Polsce chyba coś takiego jest. Dajcie znać, jak ktoś wie. Lecimy dalej. Działki bardzo charakterystyczne jest tego multum. Kolejne zdziwienie, bardzo duże zaskoczenie to ilość domów spokojnej starości. Nie spodziewałam się, że w tak małej mieścinie jest takie olbrzymie zapotrzebowanie i jest tyle domów spokojnej starości. Ja wam pokazuję same, które są przy głównej alei, zobaczcie, głównej alei miasta. Wiecie co? Aż z ciekawości sprawdzę. Jak przyjdę do domu, to sprawdzę na Google Maps, ile takich domów jest. Ale to naprawdę rzuca się bardzo w oczy. No i jest to takie rozczulające, nie? Bardzo. Ale o ludziach starszych to za chwileczkę sobie opowiem. Bardzo zaskoczyła mnie, słuchajcie, uwaga, ceny wynajmu lokali użytkowych. To jest niewiarygodne. Myślałam, że to są jakieś lokali komercyjnych. O, właśnie tego słowa mi brakowało. Różnych lokali komercyjnych. Czy to biura, czy to sklepy, czy inne pomieszczenia. Wydawało mi się, przyjeżdżając tutaj, że ceny są jakieś z kosmosu. Okazuje się, że ceny są naprawdę niskie, ale naprawdę tak niskie. Bardzo duży szok to był dla mnie. Zaraz wam pokażę. Znalazłam sobie takie pomieszczenie. Zastanawiałam się nad tym właśnie, czy tu otworzyć swoje studio wizażu i szukałam takich małych lokali, które bym mogła sobie pod taką właśnie działalność zagospodarować. No i jednym z moich ulubionych właśnie lokali, podjechałam i widzę, że dalej stoi puste. Jest to pomieszczenie, zaraz wam pokażę. Nie wiem, czy coś będzie widać. Zobaczcie.
nieduże pomieszczenie. Tam jest po schodkach do góry i coś jeszcze jest. Takie wejście, zobaczmy. No idealne by było, bym mogła sobie zrobić wspaniałe. O, kaloryfery są. Nie jest to duże, ale strasznie mi się spodobało. I to jeszcze tak fajnie, że przy samym rynku, zobaczcie, wychodzi się i od razu jest widok na katedrę. Tu naprzeciwko jest taki przepiękny stary budynek oraz naprzeciwko też jest, zobaczcie, z takiego muru pruskiego piękny budynek. Tam znajduje się biblioteka miejska. Ale i teraz Wam pokazuję. To pomieszczenie, słuchajcie, ma 30 m² i uwaga, wynajem kosztuje 210 euro plus 80 euro jakichś dodatkowych opłat, czyli razem 290 euro i w samym centrum miasta takie piękne pomieszczenie. I takich pomieszczeń jest dużo. Na samym rynku jest taki piękny też sklep, pomieszczenie do wynajęcia. Bardzo mi się podoba właśnie ta elewacja zewnętrzna. No strasznie mi się tu podoba, bo tu jest jakieś życie. Ja lubię energię, lubię jak się coś dzieje, więc strasznie mi się spodobało. To jest tam, co mi się podoba. Jakaś była kiedyś, widać, drogeria. Zobaczmy. Ale piękne są. Wiem, czemu ja do środka nie zaglądałam, bo było papierami zasłonięte, a tu ktoś sprząta. Być może, że już ktoś to wynajął. Ale zobaczcie, jakie piękne, nie wiem, czy widać, jakie piękne tam są takie aptekarskie szufladki. No idealne na jakąś właśnie aptekę albo jakiś sklepik na zioła. No słuchajcie, powiem Wam jedno, kończąc już temat wynajmu. Ceny wynajmu mnie zaskoczyły bardzo. Zwłaszcza, że ja w Szczecinie też wynajmowałam, więc wiem, jakie są ceny, jakie to są koszta. A tu po prostu mnie pozytywnie mega zaskoczyło. No po prostu grzech nie skorzystać z takiego potencjału. Grzech. Ja cały czas główkuję, co tu zrobić, co tu otworzyć. Żyć mi to nie daje, ale najpierw muszę nauczyć się języka w takim stopniu, żebym mogła się komunikować i cokolwiek ewentualnie umieć sprzedać. Więc najpierw język, a potem resztę, ale Wam pokazuję to jako ciekawostkę. Dobra, to był temat, który chyba przedłużyłam. Lecimy dalej. Słuchajcie, tu sklepy w sobotę, w ogóle w tygodniu też, no nie są otwarte jak u nas, nie wiadomo do której godziny. W sobotę to jest, zobaczcie, 13. Więc jeśli naprawdę robisz zakupy w sobotę, spożywcze to jeszcze są otwarte do tej 20, ale reszta to 13, 14 i dziękuję, pozamiatane. I wtedy po prostu robi się pusto na ulicach. Tak, pokażę Wam teraz sklepy, właśnie żebyście widzieli, o której godzinie zamykają. W poprzednim odcinku, nie w poprzednim, jeszcze tam w kolejnym odcinku pokazywałam Wam, jak byłam na tej wieży w tej kawiarni, że kawiarnia była czynna, zaraz zerknę, bo nie pamiętam, ale w niedzielę, znaczy w sobotę i w niedzielę od 12 do 17, wtorek, środa, czwartek od 14 do 17, a poniedziałek i piątek zamknięta. Dodam, że to jest chyba najpiękniejsza kawiarnia w całym mieście. Pod zamek podjeżdżają autokary z turystami. Wszyscy idą zwiedzać zamek i potem właśnie idą do tej kawiarni. I ja tego nie rozumiem. Ja nie wiem, czy oni nie chcą zarabiać pieniędzy. Tego jeszcze nie rozkminiłam. Za krótko tu jestem. Dlaczego oni tak szybko zamykają sklepy? O co w tym wszystkim chodzi?
czy po prostu jest dla nich ważna ten balans między pracą a życiem, czy im się nie opłaca tak długo po prostu, żeby to wszystko było otwarte, nie wiem. Tego się dowiem, ale jako ciekawostka, takie zaskoczenie, że w sobotę maksymalnie 14 i wszystkie te sklepy, to wszystko jest zamknięte. Mówię oczywiście przez pryzmat swojego miasteczka, w którym żyje 25 000 ludzi. Płacą gotówką. Tu przeważa płatność gotówką. Ja byłam zawsze przyzwyczajona, że kartą, a tu naprawdę nie wszędzie się zapłaci kartą. Na przykład ostatnio jak byłam w muzeum na zamku, nie mogłam zapłacić kartą, tylko gotówką. Słuchajcie, jak tu był jarmark świąteczny, to tylko każde te stoiska miały płatność tylko gotówką. Więc no, wydaje mi się, że bardziej tu jest popularna gotówka niż karta. Rzecz, słuchajcie, która mnie zdziwiła, ale tak wiecie, że był taki efekt wow, nie spodziewałam się tego. W ogóle nie wiedziałam, że coś takiego jest możliwe. Mianowicie, słuchajcie, istnieje coś takiego jak cichy cmentarz. Cichy cmentarz, słuchajcie, to jest, że masz swoje miejsce w lesie i jest tu taka możliwość, żebyś był pochowany w lesie. Jest specjalnie do tego przeznaczone miejsce w lesie. Oczywiście trzeba być skremowanym, ale nieważne jakiej jesteś religii, po prostu to nic i inne rzeczy nie mają znaczenia. Jeśli kochasz naturę, możesz być pochowany, twoje prochy mogą być złożone pod drzewem. Są tylko tabliczki. Słuchajcie, ale o tym chciałabym nakręcić osobny odcinek i pojechać na takie leśne cmentarze i wam to wszystko pokazać. Teraz mówię jako po prostu totalne zaskoczenie. Cmentarze w lesie. Podoba mi się ta idea. Chyba bym chciała być pochowana gdzieś tam w pięknym lesie. Po prostu wow, strasznie mi się to spodobało. Jak uważacie? W Polsce, wiecie jak w Polsce cmentarze, nie? To musi być na bogato, a nie jakaś tabliczka w lesie. Strasznie podoba mi się ten kadr i dlatego tu tak krążę. Ludzie samotni również decydują się na taki pochówek. Nie lubię, słuchajcie, tematów cmentarzy. To ja mam taką osobistą traumę. Nie lubię cmentarzy. Cmentarze mnie wykręcają na lewą stronę. Kiedyś wam o tym opowiem. Ale wiecie, ta idea mi się spodobała. Takie pozytywne to jest dla mnie. Że nie wzbudza we mnie jakichś takich ale że ekstra pomysł. Dajcie znać, co uważacie na ten temat. Zobaczcie, jak jest pięknie, jakie chmury się odbijają. Mam tu karteczkę, co dalej. Ale wiecie co, tak sobie pomyślałam, że jak jesteśmy tu w parku, są takie piękne okoliczności przyrody, to może porozmawiajmy o osobach starszych w Niemczech. Słuchajcie, to jest bardzo dla mnie wzruszające. Jest to przemiły widok.
ludzie starsi w Niemczech są bardzo, ale to bardzo aktywni. To jest przeurocze, przeurocze. Widać, że bardzo im zależy na tym, żeby żyć razem w społeczeństwie. Organizują sobie mnóstwo wspólnego czasu. Bardzo często się spotykają w grupkach, ale aktywność u osób starszych to jest coś fantastycznego. Naprawdę, osoby takie, nawet takie osoby, które, chciałabym, żeby to ładnie zabrzmiało, że już, że im bliżej do świętego Piotra niż wiecie, to mimo, że chodzą o balkonikach, to wychodzą na zewnątrz i kroczek po kroczku tuptają sobie i są do samego końca aktywni. Bardzo intensywnie spędzają czas na dworze. Głupio mi tak pokazywać, ale akurat za mną jest taka ekipa starszych ludzi, obcych, bo widziałam, jak sobie dwie różne grupy dołączyły. Są na rowerach i tak po prostu no problem, razem rozmawiają i spędzają sobie czas. To jest piękne, naprawdę to jest piękne. Czasami mi jest wstyd, że ci ludzie starsi są tak aktywni, a ja taki jestem leniuszek. No to jest, słuchajcie, właśnie co tu zrobić, żeby nasi emeryci byli tacy szczęśliwi. No naprawdę, tu widać właśnie tą radość z każdego dnia, że czerpią garściami ile można. Spacery obowiązkowe, rowery obowiązkowe, mnóstwo czasu na świeżym powietrzu, właśnie w tych ogródkach. No to jest cudowne. Kolejny temat, jaki chciałam poruszać, coś co mnie zaskoczyło, to wszechobecne rowery i wszyscy jeżdżący na rowerach. Nie ma tu skali wiekowej. Młodszy, starszy, naprawdę już taki sędziwy wiek, czy taki bąbeleczek, co się tak wiecie, tylko nóżkami odpycha. Naprawdę bardzo dużo osób jeździ na rowerach. Na początku, jak tu przyjechałam, to sobie pomyślałam, Jezu, to chyba kolarstwo jest jakimś sportem narodowym. Miałam wrażenie, że wszyscy jeżdżą na kolarzówkach, są po prostu wystylizowani, ciuchy, kaski, okulary, rękawiczki, po prostu wszystko. Ja mówię, wow. Potem sobie pomyślałam, że potem już po prostu zajarzyłam, że ich stać na to, żeby się tak osprzętować. Ale naprawdę to jest godne polecenia. Sama jeżdżę na rowerze. Na rowerze jeżdżę, bo mnie boli kolano i nie mogę chodzić. To inna historia. A, jeszcze miałam powiedzieć, że fajne jest to, teraz za mną właśnie chyba będzie taka ekipa przejeżdżała, że na tych rowerach jeżdżą wszyscy. I mało tego, taki osprzęt do rowerów to oczywiście przyczepki dla dzieci. Przyczepki są takie i z tyłu zaczepiane i z przodu, ale też słuchajcie na zwierzęta, że ludzie wożą swoje pieski czy inne zwierzęta w tych wózeczkach doczepianych, ale również są takie wózeczki specjalne i widziałam, że ludzie po prostu na zakupy jeżdżą i to takie fest te wózki. Także ekstra, nic, tylko po prostu czerpać inspirację od naszego sąsiada. O, jakieś nawoływanie jest. O co chodzi? Zaobserwujmy. Ten krzyczy i ten krzyczy. Dobra, wszyscy do wody wskoczyli. No, słuchajcie, tu jakieś jest poruszenie kaczkowe. Nasz kanał Vantrip powstał przede wszystkim dlatego, że budowaliśmy kampera. Własnoręcznie zbudowaliśmy z Fiata Ducato kampera. Że w Niemczech ten świat kamperowy jest duży. Taką miałam świadomość, jakby interesując się tematem karawaningowym w Polsce. Ale jak przyjechałam tutaj i zobaczyłam, jaki to jest
jaki to jest olbrzymi rynek, to nawet nie miałam zielonego pojęcia. Pokażę Wam kampery na przykład tylko z mojej ulicy. Naprawdę mogę powiedzieć, że no nie wiem jak to procentowo, no ale sami zobaczycie, że jest kamperów bardzo dużo. Ta kultura karawaningowa jest naprawdę na szeroką skalę. Zobaczcie, tu jest taki duży parking, tu krzaki teraz zasłaniają, ale jest raz, dwa, trzy kampery. Właśnie fajne jest to, że w moim mieście są dwa takie duże parkingi, gdzie kampery mogą stawać za darmo. Jest również na samej górze miasta, przy basenie, typowy taki płatny kemping z tymi wszystkimi, wiecie, pierdołami, ale też są miejsca, gdzie można spać na dziko, czyli za darmo. I słuchajcie, kolejna rzecz, jaka mnie zdziwiła, to otóż nie ma numerów mieszkań, są tylko numery klatki, więc wyobraźcie sobie, jaką pamięć muszą mieć listonosze. I skoro już jesteśmy przy tym, że nie ma numerów mieszkań, tylko numery domów, to sprawa kurierów. Kurierzy tu się nie pitolą. Albo zostawiają w skrzynce, albo zostawiają na schodach, albo ewentualnie zostawią u sąsiada. Ale naprawdę nikt się tym nie przejmuje. Numer domu taki. Po prostu dzwonią, ktoś otwiera i zostawiają na samym dole na schodach po prostu. No problemu. Są tylko, słuchajcie, nazwiska, wypisane nazwiska na domofonie. Kochani, to wszystko na dziś. Także jeszcze raz dziękuję za dziś. Pamiętajcie o... Poczekajcie, bo samochody jadą. Dzięki za dziś. Pamiętajcie o komentarzu, lajku i subskrypcji. To jest bardzo ważne, żeby kanał rósł w siłę. Ciao!